Siemaneczko, cześć. Słuchajcie, jak zdążyliście zauważyć, dziś na warsztacie Skoda Oktawka. To jest 2018 rok. 1.5 TSI. Powiem wam szczerze, za dużo do czynienia nie miałem z tymi silnikami. Także będę się tak naprawdę uczył dzisiaj z wami tego silnika. Silnik 1.5 TSI, tak jak mówiłem, tutaj jest moc około 110 kW. A co się dzieje? Co się dzieje, słuchajcie? Dziwna sprawa troszeczkę. Troszkę dziwna sprawa. Bo tak, słuchajcie, auto ma przejechane raptem, tam jest jakieś około 50 000 kilometrów, więc tak naprawdę niedużo. I od jakiegoś czasu, w zasadzie od dłuższego czasu, bo to już chyba gdzieś od niecałego roku, zaczęły się dziać dziwne rzeczy. To znaczy tak, bardziej zaczęły się pojawiać dziwne dźwięki. Na zasadzie jakiegoś, może nie tyle grzechotania, co powiedzmy coś jakby wpadało w rezonans, jakiś kawałek blachy. Tak to się mniej więcej objawia takim dźwiękiem. Najczęściej to się dzieje, jak jest silnik zimny. Najbardziej to słychać rano. Na początku przez dłuższy okres czasu było tak, że tylko właśnie było to słychać rano i zaraz dosłownie chwila, kilka sekund i ustawały te dźwięki. No i później w zasadzie na ciepłym silniku w ogóle tego nie dało się słyszeć. Teraz te dźwięki się nasiliły, bo potrafią się również objawiać na rozgrzanym silniku podczas jazdy. Oczywiście auto już było kilka miesięcy temu w ASO na serwisie. Wtedy chyba jeszcze było na gwarancji, teraz właśnie już nie wiem, czy albo jeszcze jest końcówka gwarancji, albo już się świeżo skończył okres gwarancyjny tego auta. No co, w ASO oczywiście temat zlali. Nic się nie dzieje, jeździć, obserwować, standardowa gadka. Tak ma być. No ale na początku tego nie było, tych dźwięków dopiero pojawiły się później, więc to też się akurat nie dziwię, że tutaj klientów, to jest moja dobra znajoma, dobrzy znajomi, więc nie dziwię się, że po prostu ich te dźwięki niepokoją. No mnie też by niepokoiły. Więc tak, nie wiem, czy teraz to akurat będzie słychać, bo ja tym autem sobie wjechałem wcześniej, dłuższą chwilę wcześniej, także chciałem, żeby ono odstało, żebyśmy mogli sobie usłyszeć wspólnie te dźwięki. Może się uda. Słuchajcie, odpalimy sobie autko i zobaczymy, czy będzie słychać. Szczególnie to słychać przy delikatnym przygazowaniu. O, teraz to w ogóle jakieś też. No przez chwilę dosłownie, przez chwilę teraz coś było słychać. No ale teraz tego nie ma. O, teraz. Nie wiem, czy to słyszeliście. Skrzynia raczej to nie jest, bo znaczy moim zdaniem raczej to coś przy silniku. Tyle, co gdzieś tam udało mi się rzucić samemu uchem, jak to się objawiało, nawet gdzieś tam przy niedodawaniu gazu. To wydawało mi się, że to było gdzieś, zaraz wam pokażę. No i widzieliście teraz, jak dziwnie to się teraz tutaj właśnie to objawiało. I teraz ciężko powiedzieć, bo najpierw wydawało mi się, że gdzieś to w tej okolicy będzie ten dziwny dźwięk, a teraz znowu tak bardziej jakby to gdzieś w okolicy rozrządu. No i widzicie, teraz już nam powiedzmy, teraz jest spokój, nie? Teraz spróbujemy dodać gazu.
Aż nawet powiem wam, że rzeczywiście silnik zaczął nierówno pracować przez chwilę. No nic, damy mu jeszcze chwilkę, kilka minutek. Może jak sobie tutaj troszeczkę chwilkę odpocznie, to się może coś tutaj zacznie jeszcze odzywać. Także no taka dziwna sprawa. Ogólnie słuchajcie, z tego co mi przekazano, no to podczas jazdy nie ma jakichś dziwnych cyrków, nie ma jakichś braków mocy, nie ma jakichś poszarpywania. Wszystko jest niby normalnie, ale słychać te dziwne dźwięki. Szczególnie jak powiedzmy auto jedzie wzdłuż powiedzmy jakiejś, nie wiem, bariery, jakiegoś muru, zabudowań, to echo wtedy się odbija od ścian i jest właśnie to grzechotanie takie no, bardzo, bardzo słyszalne. I to, mówię, to już się zaczęło dziać teraz nawet na rozgrzanym silniku. No nic, poczekamy kilka minut, damy mu jeszcze chwilkę, żeby sobie ostygnął i zobaczymy, może zaraz coś tutaj nam się jeszcze pojawi. No dobrze, więc po kilkudniowej przerwie wracamy sobie do naszej oktawki. Słuchajcie, kilkudniowa przerwa, ponieważ w międzyczasie trafił się jakiś weekend, później miałem jeszcze jakiś wyjazd. Zdążyło mi pewnie jeszcze broda troszeczkę urosnąć od tego czasu, od ostatniego nagrywania i dlatego wracamy sobie dopiero teraz do Skody. Słuchajcie, nie pamiętam już teraz na czym skończyliśmy ostatnie nagrywanie. Pokazywałem wam pewnie tutaj co się dzieje pod maską, dziwne hałasy, auto szczególnie z rana, zaraz po odpaleniu, strasznie hałasowało. Bardzo fajnie było to słychać na shorcie, którego wam wcześniej wrzuciłem. Silnik chodzi jak sieczkarnia momentami. Klient, słuchajcie, był w serwisie, został odesłany z kwitkiem. Zresztą posłuchajcie, jak pracuje silnik. Słyszycie, jak to chodzi? A teraz zobaczcie, jak to wyglądało na serwisie. Proszę pana, szukasz pan dziury w cały. Panie, to niemiecka konstrukcja. Jedź pan do domu, proszę pana. To jest konstrukcja Pantera Królewska za dziadka Adasia. To tak ma pracować, panie. Jedź pan do domu. 500, wróć pan na koniec gwarancji. No i tak to mniej więcej wyglądało. Tak serwis podszedł ASO, podeszło do całej sprawy. Tutaj z naszym panem z serwisu, nazwijmy go tak roboczo pan Kracy, jest pan Kracy tłumaczył wam dlaczego tutaj ten silnik pracuje w porządku i tak ma być. Więc tak, tak woli przypomnienia, auto trafiło na serwis jeszcze na okresie gwarancyjnym, po tym jak właśnie pojawiły się poranne dziwne dźwięki. Po kilku sekundach, po kilkunastu czasami dźwięki ustawały, czasami gdzieś tam było głośniej, czasami ciszej. No ale wiadomo, zaniepokoiło to właścicieli. Auto oddali na gwarancji na serwis do ASO. Potrzymali tam chyba z dzień, dwa. No widzieliście mniej więcej, jak wyglądały oględziny przez pan Kracego. Stanowisko pan Kracego, czyli że tak ma być, tak te silniki pracują, tu nic dziwnego nie widzi. Wszystko jest w jak najlepszym porządku, jeździć, obserwować. Takie stanowisko również stanowisko pan Kracego przyjęło ASO. No i klienci wrócili do domu z kwitkiem. Później chyba jeszcze raz auto było oddawane, jak się nasiliły te dziwne dźwięki oczywiście. Wszystko było cała procedura kontroli auta odbyła się bez zmian. Nic nie znaleziono. Auto trafiło do mnie. Nie powiem wam, żeby ta usterka rzeczywiście była jakaś mega łatwa do znalezienia od ręki, no bo nie była taka łatwa, aczkolwiek zaraz wam powiem, że pokażę i się też pewnie zdziwicie, że po prostu to jest prozaiczna sprawa, jak można było tego nie znaleźć. Powiem wam tylko jeszcze, że z czasem właśnie te dziwne dźwięki zaczęły się nasilać i
nie występowały już tylko powiedzmy rano przy odpaleniu zimnego silnika, ale potrafiły się również objawiać gdzieś powiedzmy w ciągu dnia, w czasie jazdy. Szczególnie też to było słyszalne w momencie, kiedy auto przejeżdżało wzdłuż jakiegoś ogrodzenia, jakiejś bariery, muru i echo, które się odbijało właśnie od tych barier, dawało właśnie wyraźnie znać, że coś się dzieje z silnikiem i pod maską. Zresztą dziwna jest praca, dziwne dźwięki, jakby ktoś tam walił jakimś kluczem, pękiem kluczy, blachą pod maską. I powiem Wam tak, ogólnie usterka się objawiała, tu też sobie kilka rzeczy sprawdziłem. Sprawdzałem sobie gdzieś z tyłu, od góry, od boku, z dołu, czy coś nie jest poluzowane, bo takie dziwne właśnie dźwięki się wydawały. Rozebrałem sobie osłonę rozrządu tutaj. Tutaj ktoś mógłby sugerować, że łańcuszek rozrządu. Tu nie ma łańcuszka rozrządu, tutaj te wałki są napędzane tradycyjnym paskiem, tutaj pod tą pokrywą. Z drugiej strony znowu tutaj mamy taka mała pokrywa, jest pod tą pokrywą mamy pasek od napędu pompy wody, a w zasadzie z zespołu modułu pompy wody, taki bardziej rozbudowany element, ale tu i tu wszystko było w porządku, nic tu się nie działo. Dźwięki ogólnie dochodziły gdzieś z tego rejonu, no dziwnie to się po prostu rozchodziło. Takie były wrażenia, jakby gdzieś tutaj pod pokrywą zaworu, gdzieś tu pod wałkiem, coś w tym stylu. No, ogólnie było ciężkie to do znalezienia. I teraz tak, żeby pokazać Wam tą usterkę, już nie przedłużając, ja już tutaj sobie poluzowałem śrubeczki od tej osłony, sobie zdejmiemy ją i zaraz Wam coś tutaj pokażę. Zdejmujemy sobie tą osłonkę. Dobrze, więc tak, osłona zdjęta. Ja Wam tu jeszcze troszeczkę przyświecę, żebyście lepiej widzieli. Pokażę Wam, o co chodzi. Zobaczcie. Z tej perspektywy będziecie chyba lepiej widzieć. Zobaczcie, tutaj jest nastawnik, który reguluje tutaj zaworem wastegate, tak zwanym wastegate, czyli tu jest taki zawór upustowy. On ogólnie reguluje sobie tutaj ciśnieniem też w turbinie. I teraz tak, regulacja tego tutaj zaworu odbywa się za pomocą, słuchajcie, tego jakby cięgna. I zobaczcie teraz na jedną rzecz. Zobaczcie. Czy to Wam teraz coś przypomina? Te dźwięki coś Wam mówią? No właśnie. Tutaj cały szkopuł właśnie tkwi w tym cięgnie. Tylko teraz pytanie, dlaczego to cięgno tak hałasuje? Wydaje mi się, że już tam się pewnie powybijały albo gniazda, w których osadzone są trzpienie, albo same trzpienie, na których osadzone jest ta beleczka, to cięgno. No i teraz pytanie, jak to wyeliminować? Słuchajcie, zdemontujemy sobie tą beleczkę i sobie sprawdzimy. Tylko teraz tak, jeszcze nasuwa się jeszcze jedno pytanie. Dlaczego to raz hałasuje, a raz nie hałasuje? Bo teoretycznie powinno cały czas hałasować. I dlaczego raz tam jest luz, a raz nie ma luzu? Bo powiem Wam, że łapałem kilkukrotnie za tą beleczkę i nie było w ogóle luzu. No, jak łatwo się można domyśleć, nastawnik sobie w jakiś sposób regulując tym zaworem za pośrednictwem tej dźwigienki, no albo napina, jeżeli powiedzmy sobie gdzieś tam doreguluje, ta dźwigienka powiedzmy jest napięta, w tym momencie mamy skasowany luz. I powiem Wam, że jak była napięta, nawet to było na zimnym silniku, to nie mogłem w ogóle ani kawałeczka po prostu ruszyć, nie było ani grama luzu. Po prostu było sztywne namy. No i dlatego nie można było tak łatwo znaleźć. Aż w końcu ustawiła się ta beleczka w tak neutralny sposób, że można było po prostu ją złapać i pohałasować.
No i tylko tutaj, słuchajcie, brakowało, mi się wydaje, u diagnosty w ASO trochę zacięcia do tego, żeby to znaleźć, bo jak widzicie, no pierdoła. Teraz tylko jeszcze nasuwa się jeszcze jedno pytanie, czy tutaj na osi, słuchajcie, tutaj tej dźwigni, tutaj tej, zawór, który jest sterowany tą dźwigienką, na tej dźwigience tutaj na ośce, czy tutaj jeszcze nie ma luzu, bo tak, tylko się troszeczkę, wydaje mi się, że jakby tutaj troszeczkę też był luz, ale zdejmiemy sobie tą całą tą dźwignię, tą beleczkę i zobaczymy, jak to się wszystko tutaj zachowuje. Dobra, spróbujemy sobie zdjąć tutaj zabezpieczenia z tej dźwigienki. Jedno jest, ciężko się trochę zdejmuje. Teraz drugie musimy zdjąć. No i dobra, mamy drugie. No i dobra. No i beleczka wygląda w ten sposób. Tu są jakieś wprasowane chyba. A nie ma, myślałem. Czyli nie ma tutaj tulejek żadnych. Czekajcie, zobaczymy tylko, czy tu troszeczkę na ośce też delikatnie hałasuje, no ale najwięcej to hałasowało tutaj. To ogólnie sam ten nastawnik, on też tutaj hałasuje. Powiem wam, że tu wszystko hałasuje. Nie dość, że tu cięgno, to sam zawór tutaj upustowy. I zobaczcie, i sam też nastawnik hałasuje. Oj. No i teraz nasuwa się pytanie, jak te luzy eliminować. No powiem wam, nie wiem jeszcze. Słuchajcie, tak się zastanawiam, co tu z tym wymyślić. Tak naprawdę tutaj, słuchajcie, na tych ośkach nie ma jakiegoś nie wiadomo jakiego mega luzu. W pierwszej wersji myślałem, żeby po prostu dać tutaj do przetoczenia te otwory i dać do dorobienia tulejki mosiężne, żeby zniwelować luz, ale tu jakiegoś mega wielkiego luzu nie ma. Słuchajcie, całe to stukanie tutaj, te wszystkie hałasy, no to tak naprawdę jest składowa wszystkich tutaj luzów, tak jak mówiłem, na turbinie. Zobaczcie tutaj, jak sam tutaj dźwignia nastawnika, zobaczcie jak hałasuje. Tutaj hałasuje, słuchajcie, zobaczcie. Sama też dźwignia zaworu, wastegate. No i na ośce, na tej dźwigni tutaj, no jak ona bardziej tak na boki chodzi.
Ale słuchajcie, wymyśliłem jedną rzecz, no tak naprawdę trzeba byłoby wymienić całą turbinę, no ale no słuchajcie, no to bzdura, no, żeby wymieniać turbinę z powodu takich rzeczy, no ale to znowu to tak hałasuje, że no jest nie do zniesienia. Słuchajcie, wymyśliłem jedną rzecz. Tutaj szkoda właśnie, że nie mam miedzianych podkładek, znaczy mam, ale nie mam od tej średnicy. O tak, chciałem podłożyć tutaj podkładki, żeby tutaj ogólnie skasować ten luz, ten tutaj, który występuje na stworzniach, ale to jest osiowy. Także tutaj może to zrobię. I druga sprawa, wymyśliłem, że wkręcę tutaj, znaczy będę musiał rozwiercić, nagwintować. Dwa takie tutaj, słuchajcie, wkręty. Małe, jeden tu, znaczy śrubki, drugą śrubkę tu. I słuchajcie, przy pomocy sprężynek, dwóch sprężynek, które zaczepię o stworznie zaworu wastegate i o stworzeń nastawnika tego zaworu z jednej i z drugiej strony. I słuchajcie, te dwa stworznie, one po prostu będą cały czas dociśnięte, czyli będzie cały czas skasowany luz. No i mam nadzieję, że to nam da taki efekt, że po prostu luz się rzeczywiście skasuje i nie będzie tego, słuchaj, że będzie to wszystko ponapinane. Oczywiście nie będzie to jakoś nie wiadomo jak mocno napięte, tak żeby to w miarę swobodnie jeszcze pracowało, ale na tyle, żeby po prostu tego luzu nie było. Oprócz tego jeszcze przydałby się jakiś wysokotemperaturowy smar. No, jako takiego smaru typowego nie mam. Mam tu jakieś takie smary maszynowe do kół zębatych, ale one nie są na wysoką temperaturę. Więc chyba jednak będziemy sobie musieli zastosować smar na bazie miedzi. No i zobaczymy co to nam tutaj da. Na pewno nic tutaj nie trwale jakoś nie zniszczymy, a z drugiej strony na pewno w tym momencie nie mam jakoś tutaj nic do stracenia. Tym bardziej, że mówię, to nie ma jakiejś wielkiej ingerencji, bo to, że tutaj nawiercimy sobie dwa otwory i wkręcimy dwie śrubki i założymy sobie sprężynki, no to tutaj nic nam jakoś tam szczególnie niczemu nie przeszkadza, nie wadzi, nawet w przyszłości. No nic, no to chyba sobie tak zrobię. Nawiercę sobie tutaj dwa otwory, wkręcę te dwie śrubki, zamontujemy sobie sprężynki i tak się zastanawiam właśnie, czy te sprężynki zobaczę, bo może one po prostu również jednocześnie będą pełnić rolę zabezpieczeń. Zobaczę jak to będzie działało, bo tak to musiałbym troszeczkę zeszlifować jeszcze bardziej albo no coś wykombinować, bo jak będą razem z zabezpieczeniami, no to sprężynki już mi nie wejdą w tym momencie. A stworzeń musi tutaj się jakby obracać w jakimś tam zakresie tutaj w tej sprężynce, w tym uchu sprężynki. No nic, no zobaczymy jak to będzie pracowało. Także co, do dzieła.
No więc tak, słuchajcie, musiałem bardziej stanowczo jednak zaingerować w tą poprzeczkę. Powiem Wam, że wiercenie, no tutaj to jest bardzo mocno jakoś utwardzana stal. Powiem Wam, że jest bardzo, no, cholernie twarda. Bardzo ciężko się to wierci. Więc postanowiłem, że po prostu sobie natnę tutaj wzdłuż. Tak sobie naciąłem w ten sposób. Cienki rowek sobie zrobiłem i tutaj później tarczką pod kątem sobie tutaj zrobiłem na środku takie na tyle otwór, żebym sobie od góry mógł wsadzić tutaj śrubeczkę. Z drugiej strony to samo. No i tutaj sobie zaspawałem. No i mamy takie dwa jakby już miejsca, w których możemy sobie zamontować sprężynkę. O, zobaczcie. I te sprężynki nie będą mocno naciągały, słuchajcie, stworzni tutaj z jednej strony nastawnika, z drugiej ośki klapy wastegate, więc nie będzie to jakiś duży sił, powinno się to w miarę swobodnie wszystko obracać, pracować. No zobaczymy jaki będzie tego efekt. Muszę sobie jeszcze tylko uformować sprężynki, żeby tutaj muszę sobie te uszy troszeczkę bardziej poodginać, żeby były bardziej przylegały do tutaj płaszczyzny z jednej i z drugiej strony. No i będziemy sobie powoli to próbowali zamontować. No i zobaczymy jaki będzie tego efekt końcowy. Dobra, poprzeczka sobie siedzi, tam już sobie jeszcze te trzpienie nasmarowałem pastą miedziową. No i co? No i bierzemy teraz nasze sprężynki. Czekajcie, gdzie jest druga sprężynka? Gdzie ją dałem? A, tutaj jest. Bierzemy sobie nasze sprężynki i sobie je zarzucimy. Mogła być troszeczkę bardziej napięta. Chyba ją jeszcze troszeczkę skrócę. Mogłaby być troszeczkę bardziej napięta. Dobrze, słuchajcie, patent zamontowany. Chodźcie, Wam pokażę. Zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda. Czekajcie, wjedziemy sobie tutaj może do środeczka. O! O tak. No i tak, słuchajcie, ogólnie sprężynki, idea była taka, żeby po prostu sprężynki ściągnęły nam do środka obydwa stworznie, kasując po prostu luz, żeby cały czas były stworznie oparte o wewnętrzną ściankę otworu tej dźwigni z jednej i z drugiej strony. No i to, słuchajcie, się udało, zobaczcie, praktycznie nie ma w ogóle luzu.
Nie ma tego takiego w tą stronę luzu. Tutaj nie ma tego luzu. Delikatnie tu się odzywa, ale to co się odzywa w tym momencie to jest tylko i wyłącznie luz na nastawniku. Tutaj też nie ma luzu. Słuchajcie, na zaworze wastegate. Dosłownie minimalnie, może delikatnie. Ale zobaczcie. W ogóle praktycznie tego nie słychać. Przewincie sobie film teraz do tyłu i zobaczcie sobie jak wcześniej to... to jest jedyne co to teraz to słychać to stukanie. To jest tutaj zobaczcie na tym nastawniku. Bo tutaj jeszcze zobaczcie na ośce. To dobrze pokazać. Tutaj słuchajcie sobie na ośce jeszcze delikatnie chodzi, ale miejmy nadzieję, że to akurat nie będzie jakimś tam miało wielkiego wpływu podczas pracy silnika. Może to nie będzie tak chodziło. Ogólnie przewincie sobie film do tyłu, zobaczcie jak to wcześniej wyglądało, a jak wygląda teraz. Mi się wydaje, że jest naprawdę diametralna różnica i wydaje mi się, że taki w miarę prosty patent załatwia sprawę. Także turbiny nie trzeba było wymieniać, a wystarczą dwie sprężynki, jakiś taki pomysł tego typu i co? I sprawa załatwiona. Dobra, jeszcze ja sobie auto odstawię na jakiś czas, żeby ostygło. Znaczy ostygło. No w sumie jest zimny silnik, no bo tu już trochę działamy, więc teoretycznie teraz przy odpaleniu możemy sobie zaobserwować, czy jest lepiej. Tu już w tym momencie powinno to hałasować. Także ja sobie tutaj to wszystko poskładam do kupy i zaraz sobie auto odpalimy i zobaczymy jak to się zachowuje. No i dobra. Dużo rozbierania nie było, dużo składania też nie było. Fajnie. Miejmy nadzieję tylko, że tu nasza robota przyniosła efekt. A dla Was będzie fajny tutorial, jak w łatwy sposób i przyjemny jak zwykle usunąć stukanie z silnika. 1.5 TSI na pewno, no ale czy na pewno, no to słuchajcie, zaraz się przekonamy. Kluczyk w środku jest kluczyk, dobra. No to co? Próba generalna. Powinno teraz hałasować jak skurczybyk. A teraz jest cichutko. Tutaj nie ma ani grama luzu. Nie hałasuje nic, jest cisza. Także
Chyba się udało. Tutaj na pewno na początku będą nam się troszeczkę wypalały te substancje lotne ze smaru miedziowego. Ale to tam Chwila, moment, to nam się ulotni. że tak powiem. Dobra, zobaczymy sobie na różnych zakresach obrotu. Jest ok. Dobra. Naprawę można uznać za pełen sukces. Trzymajcie się.